Na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę przy wyborze kompasu? Czy powinniśmy kierować się modą i wybrać najdroższy możliwy model, czyli z tego co się orientuję Silva Expedition Global, pewnie są droższe, ale to jest taki model no po prostu za ponad 300, no jak na kompas sporo, prawda? Takie oto urządzonko. Czy ono rzeczywiście jest warte swojej ceny, a może inaczej? Czy rzeczywiście potrzebujemy aż tak zaawansowanego kompasu? O tym w dzisiejszym odcinku. Dziś mam ze sobą Silva Expedition Global, którego w naszym sklepie nie ma. Najdroższy kompas, jak pewnie się domyślacie. Konkluzja odcinka będzie taka, że nie warto go kupować, warto kupić jakiś z naszego sklepu. Otóż niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, do czego kompasu potrzebujemy rzeczywiście, jak wygląda nasza aktywność w terenie, no ale o tym będzie za chwilę. Chciałbym, żeby ten odcinek był w miarę szybki, treściwy, po to, że jeżeli ktoś szuka takiej informacji, żeby ją znalazł, dowiedział się wszystkiego i do widzenia. Nie chcę się tutaj za bardzo rozpisywać, tak więc wybaczcie mi, jeżeli pewnych zagadnień tutaj nie poruszę. Powiem, co według mnie jest najważniejsze przy wyborze kompasu. No i mamy tak, najtańszy możliwy kompas z AliExpress, który kosztuje kilka dolarów, jeżeli nie kilka złotych, już teraz nie pamiętam, bo dawno temu go kupowałem. Najprostsza możliwa rzecz. To jest oczywiście kompas płytkowy, kompas namapowy, czyli taki charakterystyczny, przezroczysty. I o takich będziemy dzisiaj mówić. Nie skupiamy się na kompasach, zaraz wam pokażę jakich. Nie skupiamy się na kompasach, a właściwie busolach tego typu wojskowych. One są nieporęczne, kanciaste, ciężkie, więc no na pewno nie są przeznaczone do noszenia w kieszeni, o czym się nieraz przekonałem. Popatrzcie na te tutaj rogi. To wszystko sprawuje się kiepsko, jeżeli chcemy umieścić kompas w kieszeni, bo zaraz nas obciera, nawet przez spodnie pojawiają się zranienia. Jest zwyczajnie niewygodny w przenoszeniu, no i też nie do końca praktyczny w dzisiejszych czasach, bo dużo lepiej sprawują się właśnie takie kompasy namapowe. Co ciekawe, nawet w wojsku przestaje się już używać takich busoli i właśnie stawia się na kompasy płytkowe, namapowe, o których dzisiaj powiemy. Tak więc kompas z AliExpress, najtańszy, trochę droższy, od Highlandera, dostępny w sklepie Millworld, około 30 zł, kompas Scout. No, najdroższy Silva, o którym już mówiliśmy, Silva Expedition Global, taki, no jeżeli mówimy o kompasach, no to mówi się, że Silva, najlepsza marka. Tak samo jeżeli w bushcrafcie mówi się o nożach, no nożach to może trochę tych marek będzie. Dobra, nie zagłębiajmy się w ten temat, po prostu taka klasyka gatunku Silva, jeżeli chodzi o kompasy. Tutaj znowu propozycja od Highlandera. I to jest kompas, na którym będziemy chcieli się dzisiaj skupić, dlatego że moim zdaniem jest to dość ciekawy wybór, kompromis pomiędzy najdroższym, czyli właśnie Silvą, a kompasem najtańszym. Oczywiście mamy tutaj sznureczek do zawieszenia. Ten sznurek ma też inne funkcje, ale o tym w odcinku już w serii o nawigacji na kanale Adventurer, która niebawem się pojawi. Tutaj powiemy tylko o tym, co jest najważniejsze w samej konstrukcji kompasu. Moim zdaniem powinniśmy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Nie tam na podziałki, skalę, to owszem, to są ważne rzeczy, ale nie najważniejsze. Tutaj mamy kilka skali, dzięki którym możemy obliczyć odległości na mapie. No, ważne jest to, co jest na tej płytce, linijka i tak dalej, ale na tym się nie skupiamy. Naprawdę, jeżeli chcemy wybrać dobry kompas, to przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, limbus. Limbus z łaciny to jest okrąg, pierścień, różnie to można interpretować. W każdym razie chodzi o ten tutaj właśnie pierścień obrotowy. Limbus powinien chodzić dość ciężko. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ustawimy sobie już nasz azymut, no a nie daj Boże zapomnimy go, zapomnimy jego wartości, no to fajnie, jeżeli to chodzi dość sztywno, wtedy rzeczywiście ten azymut jest tutaj ustawiony na stałe. No niestety nie każdy kompas w ten sposób się zachowuje, bo popatrzcie, co dzieje się w tym tanim z AliExpress. Ja sobie ustawię azymut, a popatrzcie, jak ten pierścień się kręci. Czyli co? Wystarczy, że włożę ten kompas do kieszeni, on gdzieś tam mi przy nawet wyciąganiu z kieszeni obróci się ten pierścień, już jest inny azymut. Jeżeli ja tego nie zauważę, to mogę nawet pójść w złym kierunku. Tak więc ten pierścień nie może chodzić luźno. Jak dla mnie kompas z AliExpress jest już w tym momencie skreślony właśnie przez to. I co ciekawe, zamówiłem kilka takich sztuk i we wszystkich ten, więc to nie jest jakaś wada produkcyjna jednego egzemplarza, we wszystkich ten limbus chodzi luźno. To nie może mieć miejsca.
Troszkę droższy kompas od Highlandera właśnie. Jak ten pierścień chodzi? No już lepiej. Jest ten opór wyczuwalny, zatrzymuje się w odpowiednim miejscu, ale to jeszcze nie jest to. Tutaj wciąż jest ryzyko, że jeżeli gdzieś zahaczymy, to nam się to obróci. Popatrzcie, jak to chodzi w najdroższym kompasie. Tu nie ma takiej możliwości w ogóle, że przy wyciąganiu z kieszeni ten limbus nam się obróci i że wartość gdzieś nam tutaj ucieknie naszego azymutu. Nie ma takiej opcji, to naprawdę musimy przyłożyć trochę siły, żeby to obrócić. I teraz, jak jest w tym kompasie, nad którym chcielibyśmy się dzisiaj pochylić? Czyli to jest ten kompromis pomiędzy tymi tańszymi kompasami a najdroższym, czyli Highlander Pathfinder, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Zobaczmy, jak to tutaj działa. Super. Ja go dopiero wyciągnąłem, ale popatrzcie. Mogę jeździć palcem po limbusie. Nie obraca się. Nie ma możliwości, że to nam ucieknie. Więc już jest lepszy na starcie od tego Highlandera. Ciężko chodzić. Chodzi tak samo ciężko, powiedziałbym, jak w Sylwie. Więc bardzo dobrze. Płynnie i ciężko. To też ważne, żeby chodził płynnie, żeby można było dokładnie ten azymut sobie tutaj ustawić. Więc tak, limbus musi się obracać dosyć ciężko, ale płynnie. To pierwsza rzecz. Więc jak na razie mamy remis między Sylwą a tym Highlanderem. Druga rzecz, na którą zwracam uwagę, to jest oczywiście precyzja tego kompasu. I to nic, że, no bo powiecie, po co przepłacać za kompas, skoro każdy wskaże nam północ? No przecież jeżeli ja wezmę ten kompas, on mi pokaże północ bez problemu. Ten najtańszy, więc po co kupować droższy? Ano po to, że chodzi tutaj o precyzję igły nie w samym wyznaczeniu północy, a raczej o jej czułość, czyli o to, jak szybko ona reaguje na zmianę naszego kierunku marszu, na obrót z naszej strony, czyli jak szybko ta igła zareaguje na północ magnetyczną. I zaraz to sobie sprawdzimy na przykładzie, no powiedzmy, 3 kompasów. Weźmiemy sobie ten Highlandera, weźmiemy sobie Sylwę, najdroższy, i weźmiemy sobie najtańszy z AliExpress. Nie mogę tego zrobić w ten sposób, że one będą leżały obok siebie, dlatego, że jeżeli razem trzymamy kompasy, to igły magnetyczne wzajemnie na siebie oddziaływują. Jeżeli tak będę to trzymał, to one wszystkie te kompasy ześwirują, a nie o to chodzi. Tak więc każdy z tych kompasów nagram z osobna, ale w tym samym miejscu i wykonując ten sam ruch. Mianowicie ustawię się na południe i odwrócę się szybko w stronę północną. Zobaczymy, jak szybko ta igła zareaguje. Następnie każdy z tych kompasów tak nagram po kolei. Wykonam ten sam ruch w tym samym miejscu. Następnie zrobimy sobie zestawienie. Tak to postaram się zmontować, żeby wszystko było obok siebie. I zobaczymy, który z kompasów zareagował najszybciej. W tym teście bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Highlander Pathfinder. Jak widać, czas reakcji jest tutaj wystarczający. Oczywiście dużo wolniej reaguje ta igła niż w przypadku Expedition Global od Sylwy. Natomiast umówmy się, jeżeli działamy w biegach na orientację, gdzie ten czas reakcji jest bardzo ważny, no to rzeczywiście Sylwa będzie dobrym wyborem. Natomiast jeżeli maszerujemy przez las, czy to szlakiem, czy to poza szlakami i to tempo nie jest zbyt wysokie, to nawet przy nawigacji gdzieś między krzaczorami, gdzie nie wyznaczamy sobie tych kolejnych punktów orientacyjnych, tylko na bieżąco nawigujemy, Pathfinder sprawdzi się świetnie, bo ten czas reakcji jest naprawdę wystarczający. No widzimy, jakie potrafią być różnice. Widzieliśmy, jak działał kompas z AliExpress. Nie dość, że ten odczyt nie był dokładny, no to jeszcze po pierwsze wolno igła reagowała, po drugie się zacinała, to jest bardzo ważne. No i też nie zwracajcie za bardzo uwagi na to, że w Pathfinderze, tutaj widziałem podczas testu, nie ustawiła się ta północ dokładnie. No to jest bardziej moja wina, bo ja odwracając się, prawda, no nie mam kompasu w głowie, żeby się akurat na północ odwrócić. Tu chodziło po prostu o czas reakcji przy zmianie kierunku o 180 stopni. Tak więc ok, to mamy przetestowane. Świetny kompas. Myślę, że to jest 70 zł około, więc cena jak najbardziej akceptowalna.
No 300 ponad za Sylwę, tak jak mówię, jeżeli to są biegi na orientację lub też jeżeli wybieramy się gdzieś dalej w teren, gdzieś na przykład na północ, gdzie ta igła musi być bardziej czuła. Właśnie w nazwie jak mamy Expedition Global, czyli to jest igła globalna, czyli ten kompas działa w różnych strefach magnetycznych, dlatego właśnie Expedition, dlatego właśnie ten kompas od Sylwy, ten w Polsce jak najbardziej wystarczający. W komentarzach koniecznie dajcie znać, czy interesuje Was seria o nawigacji, czy jest na coś takiego zapotrzebowanie, bo to nie byłby jeden film, to byłoby kilka filmów, najpewniej na kanale Adventurer i tam poruszylibyśmy takie zagadnienia jak azymut, ale też nie tylko wyznaczanie tego azymutu, ale właśnie maszerowanie na azymut, bo to jest najtrudniejsze, już zastosowanie tego azymutu w praktyce, jak również odnajdywanie się w terenie, wyznaczanie sobie punktów w terenie, jak i na mapie. To jest też ciekawe, znaleźć sobie punkt na mapie, chcemy do niego iść, wystarczy kompas, mapa i możemy znaleźć azymut, na który powinniśmy podążać, żeby do tego punktu dotrzeć. Zrobimy sobie symulację, czy rzeczywiście dotrzemy do tego punktu. Jest kilka takich zagadnień nawigacyjnych, które są bardzo przydatne w terenie. Być może sami macie jakieś propozycje, dajcie znać w komentarzach, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.